Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się moją wiedzą w tym temacie z Wami. Dzisiaj bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o zaprojektowanie własnego mieszkania. Ja zawsze mówię, takie najważniejsze miejsca i najtrudniejsze do zaprojektowania w przestrzeni mieszkania to jest kuchnia i łazienka. I zawsze powtarzam, że to nie jest proste naprawdę je dobrze zaprojektować. I dzisiaj chciałam się skoncentrować na łazience i błędach, które najczęściej spotykam w swojej karierze, jeżeli chodzi o łazienki i ich zaprojektowanie. Nie błędy w łazienkach, które ja projektuję, tylko błędy w łazienkach, które widywałam albo które na przykład naprawiałam, bo jakieś błędy były popełnione. Jak już mnie trochę poznaliście, a jak nie, to zapraszam na inne filmy z mojej serii. Warto naprawdę przed zrobieniem remontu, przed zrobieniem mieszkania trafić na mój kanał i trochę się nauczyć niektórych rzeczy właśnie z mojego kanału, właśnie po to jego kręciłam i wstawiałam te materiały, żebyście mogli z nich skorzystać, więc koniecznie skorzystajcie. Ja oczywiście mam taki pogląd, że dobrze jest skorzystać czasami z usług profesjonalisty, czyli na przykład z architekta, czy jakiegoś projektanta, który zna się na rzeczy, żeby Wam trochę doradził. Łazienki dobrze jest, żeby były projektowane przez projektantów, przez architektów, którzy się na tym znają, zarówno instalacyjnie, jak i technologicznie. To jest trudna materia. Naprawdę łatwo zrobić tam błędy i potem mieć niefunkcjonalną, nie do sprzątnięcia i jeszcze do tego nie taką, jak chcieliście łazienkę. Więc żeby tego uniknąć, serdecznie zapraszam na film. Pierwszą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, to jest układ funkcjonalny łazienki. I tutaj jest taka święta zasada i ona nie dotyczy tylko łazienki, ale dotyczy generalnie projektowania, czyli im mniej, tym lepiej. Naprawdę uwierzcie mi. Jeżeli jest przestrzeń niewielka, to nie warto pakować wszystkiego, co możecie akurat do niej, albo tego, co akurat Wam się wymarzyło, ale zupełnie nie pasuje do tego układu łazienki. Czasami warto zrezygnować z jakichś elementów łazienki na rzecz innych w celu zrobienia jej bardziej funkcjonalnej. Oczywiście jakbyśmy mieli idealną łazienkę na środku pola, która była idealnie do Was zaprojektowana i tylko tam stała, to faktycznie byłoby nam prosto ją zaprojektować. Ale w momencie, kiedy mamy zastałą łazienkę z zastałymi ścianami, z pewnymi podejściami instalacyjnymi, których nie możemy zmienić, pewnymi proporcjami, to warto czasami popatrzeć na tą aranżację i stworzyć idealną do tych możliwości, albo optymalną, bo idealnych nie ma, niż wpychać na siłę rzeczy. O co chodzi wpychać na siłę rzeczy? Na przykład koniecznie chcemy bidet. Nie wyobrażamy sobie życia bez bidetu. I próbujemy w małej łazience wcisnąć jeszcze ten bidet. No nie wyjdzie nam, tak? Na pewno coś będzie nie tak. Dlaczego nie pomyśleć wtedy o tym, że na przykład jest coś takiego jak bidet, czyli taka rączka, którą się mocuje z wodą przy misce ustępowej i ona nie zajmuje tyle miejsca co bidet. Owszem, nie jest tym bidetem, ja to rozumiem, ale czasami to będzie bardziej funkcjonalne niż wciskanie na siłę jakiegoś elementu. Kolejnym przykładem, to chyba jednym z moich ulubionych, jest wanna wolnostojąca. Słuchajcie, po co wciskać wannę wolnostojącą do łazienki, która jest mała? No ja Wam powiem po co. Po nic. Dosłownie po nic, albo po to, żeby sprzątać cały czas łazienkę. Bo w momencie, kiedy mamy za małą łazienkę i wanna wolnostojąca jest wciśnięta w jakiś kąt na przykład, to mamy potem problem ze sprzątaniem tej łazienki i to jest katorga, bo nie możemy w żadnym narożniku dokładnie sprzątnąć i tam się magazynują wszystkie możliwe bakterie, wszystkie możliwe brudy i nie jest to funkcjonalne. Więc ja rozumiem, że czasami mamy marzenia, tak? I czasami chcemy, żeby to wyglądało tak, jak sobie wymarzyliśmy, ale może to wpłynąć znacznie na aranżację łazienki. Jeszcze taki ostatni przykład, bo mam ich sporo, ale bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy do łazienki jest na siłę wciskany prysznic,
taki narożny, który sam w sobie już jest malusieńki. Często uderzamy się łokciami o wszystkie możliwe po prostu jego krawędzie, ale i tak chcemy koniecznie ten narożnik. Tutaj budujemy sobie jakieś takie elementy, które ciężko wysprzątać. Posłuchajcie, czasami warto się zastanowić, czy faktycznie warto wciskać malusieńki prysznic 65×65, żeby on był zamknięty, żeby tam gdzieś siedzieć sobie i tutaj się oblewać, niż zrobić po prostu jakiś prosty walk-in i więcej opłytkować łazienki, żeby ta przestrzeń była i żeby było łatwiej ją sprzątać i była większa, miała większy oddech. Czasami warto polać sobie po jakichś kaflach trochę wody, ale oczywiście zaprojektować tak, żeby było zabezpieczone, niż wciskać na siłę, bo musimy mieć drzwi do prysznica, a prysznic jest, prawda, 60×60 i tak stoimy w nimi. Po mydło się schylamy, gdzieś tam, tutaj nam coś spadnie, tu się uderzymy i wychodzimy cały posinaczeni spod prysznica. Nie warto. Warto czasami zrezygnować z jakiegoś elementu na rzecz większej funkcjonalności łazienki. To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego mówię o tym na samym początku. Kolejną sprawą, taką podstawową w projektowaniu łazienki jest to, żeby zaprojektować łazienkę w taki sposób, żeby miała jak najmniej kątów. I teraz o co chodzi, prawda? O co chodzi z tymi kątami? Możemy to nazwać też zakamarkami, czyli tak projektować łazienkę, żeby ona, jak spojrzycie na plan, to żeby ona nie miała tutaj jakichś uskoków, dużej ilości uskoków. Ja uważam, że taka najlepiej zaprojektowana łazienka to jest taka, która ma 4 narożniki. Bo jak ma 4 narożniki, to w każdym z narożników zbiera się brud, ale zazwyczaj ciężko jest wygenerować mniej niż 4 narożniki, prawda? I w momencie, kiedy mamy te 4 narożniki, to po prostu tylko tam może nam się zbierać ten brud, nigdzie gdzie indziej. Sprzątnięta łazienka jest bardzo szybko. Ja czasami powtarzam moim klientom, a właściwie nie czasami, tylko dość często, że dobrze zaprojektowana łazienka to taka, którą jesteśmy w stanie posprzątać w 15 minut. I taka łazienka na pewno nie będzie miała zakamarków, do których będziemy musieli dojeżdżać szczoteczką do zębów, bo tak to jest zaprojektowane, tylko będzie zaprojektowana bardzo prosto, przynajmniej w tym planie, który jest najważniejszy do sprzątnięcia. Pamiętajcie, im mniej zakamarków, tym lepiej. Kolejna sprawa to jest już detal w łazience, ale słuchajcie, ile razy ja widziałam ten detal źle zrobiony. Na serio, bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na ten detal, a to jest detal styku szklanej obudowy, tudzież z różnych materiałów, ale obudowy prysznica z tym, co jest obok. Czy to jest ściana, czy to jest szafa, czy cokolwiek to jest. Bardzo często widywałam elementy, które bezpośrednio się stykają, czyli mamy szybę i bezpośrednio przylegają do tej szyby. To generuje taką ilość brudu, do którego nie będziecie nigdy mogli wyczyścić, zacieki na szybie i w ogóle to wygląda źle. Więc ważne jest, żeby pamiętać, żeby odstawić trochę od tej szklanej przegrody prysznica wszystko, co tam będzie. Czy to będzie szafka, czy to będzie na przykład kawałek ścianki, czy cokolwiek tam robicie, odstawiacie kawałek w tym miejscu, które powstaje, tej szparze, która powstaje. Zazwyczaj robię jakiś wieszak na przykład na ręcznik, albo czasami jakiś pasek kafli w tym miejscu wkomponowuję w projekt, tak, aby to wyglądało, jakby było zaprojektowane od początku, a nie jakbym zrobiła tutaj przerwę, bo coś mi nie wyszło. Czyli próbuję to skomponować, ale zawsze zostawiam ten dystans. Ten dystans też się pojawia na styku na przykład szafki i wanny. Też trzeba na to bardzo uważać, szczególnie jak mamy tam parawan. Pamiętajcie po prostu, żeby zostawiać od tego dystans. Inaczej mamy tam taki element, którego nie da się sprzątnąć, który jest niefunkcjonalny i który będzie po prostu źle się starzał w łazience. Okej, kolejna rzecz. To aż się uśmiechnęłam, jak sobie przypomniałam. Nie róbcie na siłę podwieszonego stelaża z miską ustępową, czyli tak zwanego potocznie geberitu. Jeżeli to zrobicie, bardzo często widziałam, że wygląda to w ten sposób, że mamy ścianę, jest przyklejony tu jest uskok, najpierw jest uskok, potem jest przyklejony geberit, potem jest znowu uskok.
I ja tak się często patrzyłam na te łazienki, które widziałam już źle zaprojektowane i przyszłam je wspomóc, tak? Przeprojektować. Tak patrzę się na to i mówię, ale dlaczego? Dlaczego na środku tej ściany jest przyklejony ten stelaż z tą miską ustępową? No bo klienci się tłumaczą, że chcieli podwieszane. Mówię, ale po co? Podwieszany można zrobić, oczywiście jest go łatwiej sprzątać, przyznaję się, tak, ale czasami łatwiej i ładniej będzie wyglądał zwykły, wolnostojący wucet na tle ściany niż taka doklejka. Co więcej, będzie taki wucet generował mniej zakamarków niż taka doklejka, która nie ma sensu. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to wtedy najlepiej wyciągnąć ten gabaryt do góry. Najfajniej jest go zabudować szafką, bo wtedy jest to praktyczne. Albo przynajmniej do którejś z ścian wyrównać, żeby ta zasada, o której mówiłam, jak najmniej kątów, tutaj zadziałała. Warto nad tym pomyśleć, żeby potem nie żałować i mieć jakąś funkcję z tego, co wybieramy. Trochę to się łączy z tą zasadą funkcjonalności, o której mówiłam wcześniej, ale ja bym ją osobno policzyła, ponieważ to jest taki błąd, który widzę notorycznie popełniany we wnętrzach, czyli niewyjaśnione użycie stelaża z miską ustępową. Zawsze zastanówcie się po co i zawsze zaprojektujcie to, co jest naokoło. A przynajmniej sprawdźcie, czy na przykład jeżeli ktoś wam projektował, czy to zaprojektował w taki sposób, że ma to sens, a nie tylko zaprojektowanie samej miski z samą dobudową, która nie ma zupełnie ani sensu funkcjonalnego, ani sensu estetycznego. Kolejną rzeczą jest źle zaprojektowana framuga drzwi względem wnętrza łazienki. O co chodzi? W momencie, kiedy macie drzwi mają framugę, na której się trzymają. Ta framuga ma styk z ziemią, czyli idzie tu nam framuga, tu jest styk. I teraz ten styk często łączy się z albo prysznicem, albo wanną, z której oczywiście cieknie woda, bo jak może nie ciec, zawsze coś tam pocieknie. I teraz ta woda sobie spływa i wchodzi w tą framugę drzwi od dołu i zaczyna się puchnięcie tej framugi. Ile razy ja to widziałam? Słuchajcie, ile razy ja to widziałam i klienci mnie proszą, żebym koniecznie zaprojektowała drzwi, w których nie będzie puchła ta framuga. No u mnie jest cisza, tak? To nie ja powinnam zaprojektować drzwi, tylko producent powinien zrobić takie drzwi, które nie rozmiękają od dołu, bo to jest po prostu niska jakość produktu, te drzwi. Oczywiście wiąże też się ze źle zaprojektowanym detalem, czyli ten detal na przykład jest zbyt blisko albo nie ma odpowiedniego spadku, więc warto na to zwrócić uwagę. Ale zazwyczaj to jest jednak wina tej konstrukcji drzwi, czyli samego wyboru drzwi. Jak są te framugi takie obejmujące, czyli jak macie ścianę, tak, to ta ściana tak obejmuje tą framugę i wtedy powstają nam i wtedy ta framuga wchodzi do wewnątrz w taki sposób, że nam tutaj zacieka. Ja mam na to taki sposób, że oczywiście projektuję po pierwsze te styki prysznica i wanny, zawsze o nich pamiętam, więc projektuję je w taki sposób, żeby tam nie następowało to skraplanie i jednocześnie ja nie używam framug obejmujących w łazienkach. Bardzo tego unikam, nawet jak klienci się bardzo upierają, to ja im tłumaczę, że to nie jest dobry pomysł. I ja często używam framug tak zwanych drzwi ukrytych, które są aluminiowe, które są oddalone od tego elementu, a całą framugę obudowuje, właściwie otwór do drzwi obudowuje gresem. I wtedy mamy pewność, że to nie zacznie nam rozmiękać. Zwróćcie na to uwagę, realizując własne łazienki. Kolejny, może nie błąd, tutaj muszę zrobić małą dygresję a propos projektowania, nim wam wytłumaczę, bo nie chcę nazywać tego błędem w łazience. Każdy z nas ma jakąś swoją wrażliwość i wie, co woli. Czy woli łazienkę praktyczną, czy woli jakąś wyjątkowo piękną, czy woli mieć jakąś super szafeczkę, która świetnie wygląda, czy woli mieć bardziej funkcjonalną szafkę. Często zdarza się tak, że ten look, ten design, ten wygląd rzeczy nie idzie w parze z funkcjonalnością. Bardzo często się tak zdarza.
I teraz ja nie oceniam, jeżeli ktoś ma wymarzoną łazienkę, która jest kompletnie niefunkcjonalna. Jak to jest twoje marzenie, to sobie tak zrób i mnie nie słuchaj, tak? Bo czasami dla naszej psychiki jest lepsze zrobienie czegoś dla siebie, co będzie nas cieszyło, niż czegoś bardzo funkcjonalnego, ale ty będziesz o tym lepiej wiedział niż ja. Natomiast z mojej perspektywy uważam, że dobrze jest patrzeć bardziej na funkcjonalność łazienki niż samą estetykę. Oczywiście najlepiej połączyć te dwie rzeczy, ale tak jak mówię, one często nie idą z sobą w parze. Więc uważam, że błędem jest, ale tylko z mojej perspektywy, robienie sobie jakiejś super wypasionej łazienki, która wygląda po prostu jak $1 000 000, ale na przykład nie ma miejsca na papier toaletowy, nie ma miejsca na mopa, nie ma miejsca na kosmetyki, wszystko stoi na tej pięknie po prostu zrobionej łazience, stoi zestaw kosmetyków na wierzchu przy umywalce, wszystko się przewraca, bo nikt o tym nie pomyślał. Dobrze jest z mojej perspektywy zaprojektować dobrze funkcje. Oczywiście musi to wyglądać, ale pamiętajmy, że dobrze, żeby nie wyparła forma funkcji. Ale z mojej perspektywy to mówię. Teraz nie sprzedam wam, dam wam za darmo trik z mojego projektowania. To jest coś, co ja opatentowałam, coś, co zawsze robię w wnętrzach u moich klientów i teraz dostaniecie to wy. Więc uważnie słuchajcie, bo to jest trik, który się u mnie świetnie sprawdza. Uwaga, nic nie stawiajcie na podłodze, jeżeli chodzi o stolarkę. I tutaj chodzi absolutnie o wszystko, bo łazienka ma to do siebie, że rozlewa się w niej woda, różne rzeczy się dzieją i płyta zalewana wielokrotnie, nawet wodoodporna, nawet nie wiadomo jakby ktokolwiek wam sprzedawał, że jest świetna i tak dalej, ona kiedyś nasiąknie. Więc jeżeli woda dopłynie do szafy, to ona zacznie ją tutaj penetrować od dołu i ta szafa rozmięknie, będzie trzeba ją całą rozkładać, bo ona cała rozmięknie od dołu i robić ją na nowo. Ja mam na to sposób. Ja stawiam wszystkie szafy, jeżeli w ogóle stoją, bo ja lubię te szafy, szczególnie gdzie są umywalki, podnieść trochę do góry, żeby było łatwiej sprzątać i żeby nie stały na ziemi, to jest jeden. A dwa, jeżeli mamy jakąś zabudowę dużą, typu często się zdarza na przykład zabudowa na pralkę i suszarkę w łazience, to ja je stawiam na podejście, który obudowuję kaflami i dopiero na tym stawiam zabudowę szafową. Jak jedziecie mopem, nie uderzacie, nie moczycie. Jak sprzątacie, to możecie właściwie sprzątać to szlauchem jakimś i przemyć i nic się z tym nie stanie, bo będzie na górze. Trochę podnieście zabudowę do góry i wasza łazienka przetrwa lata. Jednym z takich większych błędów to jest też zaprojektowanie źle oświetlenia w łazience. Ja oczywiście zrobię osobny film do oświetlenia, ale tutaj bardzo ważne jest nie tylko oświetlenie, ale też gniazdka w tym momencie, czyli odpowiednie zaprojektowanie właściwie elektryki. Pamiętajcie o tym, że są takie podstawowe światła, które w łazience są najważniejsze, czyli takie światło górne. Ono jest nam właściwie potrzebne tak generalnie do oświetlenia łazienki. Dobrze jest zrobić boczne światła do wanny czy prysznica. Dobrze jest zrobić oświetlenie twarzy. I ja mam też taki swój trik, który zawsze klientom do projektów przemycam, czyli projektuję takie światło pośrednie, na przykład pod szafką albo gdzieś, gdzie nie będzie nas raziło, a będzie włączane na przykład w nocy, kiedy idziemy. To jest tak zwane światło na siusiu, bardzo ważne, które pozwoli nie oślepiać nas takim dużym światłem na wysokości naszego wzroku, które się delikatnie rozproszy po podłodze. Bardzo ważne światło i pamiętajcie o tym. A jeżeli chodzi o elektrykę, to bardzo istotne jest, żeby tą elektrykę zaprojektować w odpowiedni sposób. Nie za blisko wody, prawda? Wystarczająco dużo tych gniazdek, czyli jakieś gniazdka na wierzchu, ale ja też lubię chować gniazdka do szafek, dzięki czemu mam pochowane praktycznie wszystko. Można schować do szafki, na przykład pod umywalką, zrobić gniazdko w szafce i schować tam suszarkę do włosów, golarkę, szczoteczkę do zębów, wszystko co jest podpięte i to nie stoi nam na blacie.
zróbcie tak, a wasza łazienka będzie super funkcjonalna. Bardzo polecam. Pamiętajcie o elektryce i o oświetleniu w waszej łazience. Kolejna rzecz to jest taki detal właściwie, ale widzę, że bardzo często nie jest przypilnowany. Mianowicie fugi, które łączą płytki i ich przeprowadzenie. Jeżeli nie macie projektu, to często wykonawca po prostu robi to tak, jak jemu jest prościej. I czasami wychodzi to strasznie, bo te fugi na podłodze nijak się mają do tych fug pionowych, a moim zdaniem to jest dość istotne, żeby w siebie trafiały, jeżeli to jest widoczne. Nijak się to ma, te płytki, te fugi do czasami całego układu łazienki, a czasami te fugi są na przykład w kiepskich kolorach, bardzo graficznych albo w ogóle nie pasujących do tych płytek, więc warto zwrócić uwagę na rozkład tych płytek i nie zrzucać tego wszystkiego na wykonawcę, tylko albo się samemu zastanowić, albo przynajmniej umówić to z wykonawcą na budowie i zobaczyć to względem projektu. Ja wiem, że już wchodzę w takie detale, które już ciężko zaprojektować samemu, ale myślę, że przynajmniej można przegadać, przedyskutować to na budowie z wykonawcą i nie zostawiać tego przypadkowi, bo jak zostawimy, to te fugi mają dość mocny wpływ na łazienkę i dość mocny wpływ na to, jak są zrobione, szczególnie na przykład jak są za szerokie i zbierają brud, albo są jakoś zupełnie w jakiejś zupełnie siatce, która w ogóle nie pasuje do kafli, które dobraliście. Zdarza mi się to często, ja to często widuję i zdecydowanie Wam odradzam robienie i pozostawienie tego przypadkowi. Dobrze jest to zaprojektować. Często też widuję, że jak mamy umywalkę nablatową, to za blisko klienci stawiają baterie. Ludzie, którzy projektują, wykonawcy. Za blisko jest bateria względem umywalki i wszystko jest za ciasno. Czyli znowu wracamy do za dużo rzeczy w jednym miejscu, za duża umywalka, za mała szafka, ale to jest bardzo częste, co ja widzę, czyli jest umywalka, jest bateria, ona jest ściśnięta między ścianę, bo tyle się zmieściła, między ścianę a umywalkę i nie ma jak tam wyczyścić. Czyli znowu trzeba uważać nie tylko o te 4 kąty, które są na ziemi, o których wcześniej opowiadałam, ale warto też zastanawiać się nad kątami, które mamy wyżej. Czyli im znowu mniej uskoków, im znowu mniej elementów, które nam tworzą zakamarki, tym łazienka jest łatwiejsza do sprzątania, będzie ładniej wyglądała i będziecie spokojniejsi, bo będzie łatwiej utrzymywać. Ale tutaj jest zdecydowanie takim przykładem negatywnym, którego unikajcie, jest właśnie postawienie tego zbyt blisko, czyli umywalki nablatowej, baterii nablatowej na szafce między ścianą a umywalką. Uważajcie na ten detal. Następną rzeczą, już się powoli zbliżamy ku końcowi, bo tych detali jest coraz mniej, już prawie wszystko wiecie, ale zwróćcie uwagę na wentylację. Zwróćcie uwagę na wentylację, ponieważ wentylacja w łazience jest bardzo ważna. Po pierwsze, musicie mieć szczelinę w drzwiach, przynajmniej szczelinę. Często się zdarza, że macie takie otwory w drzwiach, ja ich nie lubię. Ja robię podcięcia w drzwiach, czyli mamy szczelinę w drzwiach, żeby to powietrze wywiewało z pokoju, zaciągało w łazience i wywiewało wentylacją. Sprawdźcie, czy ta wentylacja jest sprawna. Jeżeli nie jest sprawna, to dobrze jest wezwać kogoś, kto ją usprawni, bo inaczej będziecie mieć po prostu grzyb w łazience i ta wilgoć będzie tam zostawała. W nowoczesnych mieszkaniach raczej tych problemów nie ma, aczkolwiek warto to sprawdzić, bo czasami na etapie budowy zatykają się wentylacje z jakichś tam powodów, z różnych, więc warto zobaczyć, czy jest cuk. Nawet jeżeli macie wentylację mechaniczną, czyli taką wspomaganą przez maszynę, ona troszeczkę bardziej zawsze huczy, więc w ten sposób możecie ją rozpoznać. Natomiast jeżeli macie tak zwaną wentylację grawitacyjną, czyli nie ma tam żadnej maszyny, tylko jest po prostu taka pustka, która zaciąga powietrze pod ciśnieniem, to trzeba sprawdzić najlepiej. Ja mam taki sposób, ale uważajcie na to, jak to robicie. Nic bez zabezpieczeń. Ja podtykam zazwyczaj po prostu płomień i sprawdzam delikatny, na przykład od zapalniczki, i sprawdzam, czy on tak zaciąga mi w komin. Jeżeli zaciąga, to znaczy, że tam jest cuk. Oczywiście nie róbcie takich rzeczy, jeżeli nie jesteście wprawni albo nie jesteście pewni, czy to nie spowoduje jakiegoś wybuchu. Nie zachęcam Was, ale to jest jeden ze sposobów, w którym możecie sprawdzić, czy jest taki cuk.
ten cuk musi być, jeżeli nie ma, należy wezwać jakąś administrację, albo jeżeli to jest wasz dom, należy sprawdzić, po prostu wezwać kominiarza, żeby sprawdzić, co się dzieje, dlaczego tego cugu nie ma. Jeżeli nie macie cugu w wentylacji, nie macie wyciągania powietrza, to powietrze będzie wam stało, będziecie mieć wiecznie wilgoć w łazience i ta łazienka będzie wam się gorzej starzeć, ręczniki będą wam tam, nie będą tam schły, będzie nieprzyjemny zapach i przestaniecie lubić tą łazienkę. A na pewno się zniszczy dużo szybciej, więc koniecznie sprawdźcie wentylację. Taki mały, techniczny detal, ale jak ważny. To już taki przedostatni detal, który warto sprawdzić, bardzo prosty. Mianowicie, jeżeli macie coś, jakąś rurę, do której musi być dostęp, na przykład często dobrze jest mieć dostęp do rury pod wanną, dobrze jest mieć do tego rewizję. Ja nie lubię tych takich kratek i uważam, że to jest wręcz błąd. Używanie takich zwykłych, klasycznych pudełek, można powiedzieć, które niszczą cały efekt w łazience. Teraz bardzo piękne rewizje są pod płytkę robione. Czyli mamy takie drzwiczki, na których montujemy płytkę, którą mamy na przykład obłożoną wannę i wtedy tej rewizji nie widać. Więc po pierwsze dobrze jest zrobić tą rewizję, po drugie ważne, żeby jej nie było widać i nie była taką, przepraszam za nazwę, tandetną kratką, drzwiczkami, które odwracają uwagę od ładnie łazienki. To dobrze jest ukryć gdzieś pod płytką. Najfajniejsze są te rewizje właśnie pod płytkę. Już chyba ostatnia rzecz, która mi przyszła do głowy. Jak mi coś więcej przyjdzie, to dokręcę i zrobię drugą część do tego filmu, ale myślę, że wystarczająco wyczerpię temat tak, żebyście byli zabezpieczeni przed podstawowymi błędami, które można popełnić projektując czy realizując łazienkę. Pamiętajcie na sam koniec, już taka śliweczka na torcie, o akcesoriach. Mianowicie, że musicie gdzieś powiesić ręcznik, że musicie gdzieś mieć uchwyt na papier toaletowy albo stawiać papier toaletowy, że dobrze jest gdzieś mieć szczotkę do WC i fajnie jest ją mieć trochę wyżej, żeby nie stała na ziemi, żeby łatwiej było sprzątać. I takie malutkie detale dobrze jest, żeby były też zaprojektowane, a nie w ostatniej chwili dokręcane albo doklejane. I że pamiętajcie o tym, że one też stanowią część tego projektu i część tej łazienki i one nie mogą być przypadkowe. Dobrze, żeby były w jakiejś linii, dobrze, żeby funkcjonowały, dobrze, żeby były funkcjonalne, dobrze, żeby ich kolor i kształt był dopasowany do elementów, które mamy w łazience. Pamiętajcie, że to nie jest coś, co dokupujecie, bo wam zabraknie, tylko to jest część projektu i warto, żeby ona pasowała do całej łazienki i żeby przede wszystkim tam była. I jak wam o tym mówiłam, to właśnie mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz i nie dam wam odejść w tej chwili od ekranów, koniecznie zostańcie, bo to jest rzecz, która gdzieś tam z tyłu głowy ją miałam i zupełnie o niej zapomniałam, jak kręciłam ten film, a jest też super ważna i uwaga! Pamiętajcie o grzejniku. Pamiętajcie o tym, żeby pozycja grzejnika była w odpowiednim miejscu i żeby ten grzejnik nie był taką wielką lochą, jak sprzedają teraz deweloperzy, bo on będzie wam szpecił łazienkę. Często widzę, jak właśnie zostawiają klienci na przykład grzejnik na środku, jak się wchodzi do łazienki naprzeciwko na przykład, albo gdzieś na głównej ścianie. To jest taka właśnie wielka locha z drabinkami, szczebelkami. Ja osobiście nie lubię szczebelków i nie lubię tych grzejników, które są szczebelkowe, więc tutaj niespecjalnie mnie do tego przekonacie, ale jak czasami klienci chcą, to ja nic nie poradzę, robię, ale próbuję znaleźć po prostu nie za duży ten grzejnik. Natomiast jeżeli bardzo chcecie ten szczebelkowy, to pamiętajcie o jednym, że na tym szczebelkowym zapewne będą wam wisiały ręczniki. Zazwyczaj tak jest, że ręczniki wiszą i to nie wygląda estetycznie. Więc warto ten grzejnik schować gdzieś, na przykład jak mamy wejście, to gdzieś z tyłu, tak, żeby się na przykład nie odbijał w lustrze. Jak już bardzo musi się odbijać w lustrze, to spróbujcie go zrobić bardzo minimalistycznego albo niewielkiego, no bo czasami nie mamy wyjścia, bo instalacja nam nie pozwala, bo konstrukcja nam nie pozwala, no różne rzeczy nam nie pozwalają, żebyście zamienili ten grzejnik. Zawsze możemy pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym, wtedy w ogóle zlikwidujemy grzejnik, ale faktycznie nie mamy na czym suszyć wtedy ręczniku, więc to już pozostawiam do waszej decyzji. Ale pamiętajcie, żeby ten grzejnik nie był prosto na wejściu, bo będzie wam szpecił łazienkę.
Mam nadzieję, że Wam się spodobał mój film. Jak tak, kciuki w górę, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jak jest jakiś film, który mogę dla Was nakręcić, to skomentujcie, nakręcę specjalnie dla Was, tak jak już nie jeden film na tym kanale. Zainspirujcie mnie, z chęcią Was posłucham, a tymczasem do zobaczenia.